Witajcie w pierwszym odcinku nowej serii na naszym kanale. Prześledzimy rynek i wybierzemy najlepsze auta według nas do wyznaczonej kwoty. Będzie to subiektywne zestawienie. Zaczynamy od segmentu kompaktów. Na początek budżet do 10 000 złotych. Jest to już kwota, za którą możemy nabyć całkiem niezły samochód. Ale też z drugiej strony należy mieć wolne środki w zapasie na wymianę filtrów, oleju lub na niespodziewany wydatek. W naszym zestawieniu pojawią się auta od około roku 2000 wzwyż, które są mało awaryjne, nieźle wyglądają, a do 10 000 znajdziemy już naprawdę ładne egzemplarze. Zaczynajmy! Hiszpański kompakt występujący w latach 99-2005. Dostępny tylko i wyłącznie jako hatchback. Świetne auto, bardziej atrakcyjne niż Golf. Jednakże na tej samej płycie podłogowej. Nie jest grupy ryzyka, czyli Volkswagen, Audi i BMW, dlatego łatwiej będzie znaleźć zadbane, niezajechane egzemplarze. Do tego części zamienne są powszechne i niezbyt drogie. Jeśli chodzi o silnik, to najlepszą opcją będą z benzyn 105-konny 1.6, bardzo trwała, bezawaryjna jednostka, a do tego toleruje gaz, oraz 125-konny 1.8, a diesel to 130-konny 1.9 TDI na pompowtryskiwaczach. Kolejny ciekawy kompakt produkowany w latach 98-2005. Dostępny jako hatchback, sedan i kombi. Jeden z lepszych w segmencie układ jezdny. Jest to wizytówka każdego Focusa. Do tego bardzo udane silniki, aczkolwiek auto nie jest pozbawione wad. Największym minusem jest oczywiście korozja. Najczęściej rdzewiają ranty drzwi i klapa bagażnika. Ponadto drobne problemy z elektryką. Ceny części również nie będą kolosalne oraz łatwiej będzie znaleźć zadbany egzemplarz. Polecane są jednostki benzynowe 100-konne 1.6 oraz 130-konne 2.0. Mają dobre osiągi oraz nie są kłopotliwe. Gaz nie będzie dobrą opcją, patrząc na słabą jakość tworzyw, które na gazie szybciej się zużyją, oraz ceramiczne gniazda zaworów. Nie są one przystosowane do wysokiej temperatury spalania LPG, a co do diesli, to nie cieszą się one dużym uznaniem. Nie mogło zabraknąć znanej Asterki. Chyba najczęściej spotykane auto przeze mnie na ulicy. Dostępne w wersji hatchback, sedan, kombi, cabrio oraz coupé. Oszczędność przez duże O. Jedne z najniższych na rynku ceny części. Do tego niezły wygląd, jakość wykonania, prostota i dobre silniki. Największym wrogiem Astry jest korozja. Najczęściej jest ona widoczna na progach i nadkolach, ale to zależy od egzemplarza i wielu innych czynników. Na rynku jest ogromna ilość tych aut, aczkolwiek wiele z nich to auta poflotowe. Do 10 000 złotych znajdziemy sporo ładnych egzemplarzy. Najlepsze silniki to benzynowy 8-zaworowy 1.6, a diesel to 1.7 CDTI oraz DTI. Jedyny w zestawieniu samochód marki Premium, lecz nie jest aż tak drogi w utrzymaniu, jak można by sądzić. Dostępny jest tylko i wyłącznie jako hatchback z 3 i 5 drzwiami. Jego największe zalety to niezawodność i solidność, a poza tym dobre silniki. Jednak A3 jest z grupy ryzyka, dlatego niełatwo o zadbany, niezajechany egzemplarz. Polecana benzyna to 102-konna 1.6, stara, sprawdzona konstrukcja, a diesle to 110-konne i 130-konne 1.9 TDI. Są to te same jednostki, co w Seacie Leonie. Kolejne bardzo znane auto z grupy WAG. Chyba najlepszy Golf spośród wszystkich 7 generacji. Choć według mnie w tym zestawieniu są o wiele ciekawsze propozycje. Występuje w wersji hatchback, kombi oraz cabrio. Jest to auto solidne, z w miarę dobrymi silnikami. Jednak łatwo wbić się na minę, gdyż na rynku jest ogromna ilość tych aut, a duża część z nich jest po prostu zajechana lub powypadkowa.
Polecane silniki to 105-konny benzyniak 1.6, a diesel to 100-konny 1.9 TDI. Obecność tego auta nie powinna nikogo dziwić. Dostępny w dwóch wersjach nadwozia: hatchback i sedan. Technologicznie bazuje na autach z grupy WAG. Jest to auto solidne i niezwykle tanie w utrzymaniu. Prosta budowa i bardzo tanie części zamienne. Do tego dobrze spisujące się silniki. Polecane są jednostki benzynowe: 102-konny 1.6 oraz 125-konny 1.8, a diesel to 101-konny 1.9 TDI. Popularne żelazko. Bardzo solidne i trwałe auto. Występuje w wersji hatchback, sedan i coupé. Mało traci na wartości, dlatego cena zakupu będzie minimalnie wyższa niż u konkurencji. Ceny części też będą leciutko wyższe niż w przypadku europejskich aut. Korozja też jest niewielkim problemem. Poza tym świetne, trwałe silniki, prosta budowa i niezawodność. Kto miał choć jedną Hondę, ten wie. Polecane silniki to benzynowy 1.6 oraz diesel 1.7. Ostatni kompakt w zestawieniu. Mniej popularny niż poprzednie auta, jednak z pewnością godny uwagi. Jest dostępny jako hatchback oraz sedan. Poprzednik świetnego modelu Ceed. Jego największą zaletą, jak na Koreańczyka przystało, jest stosunek jakości do ceny. Wyposażenie jak na swoją cenę jest naprawdę niezłe. Ponadto sprawdzone silniki. W zasadzie wszystkie 6 jednostek cieszy się świetną opinią. Warto też obejrzeć auto pod względem korozji. I jeszcze jedna rzecz, która jest jednocześnie wadą i zaletą. Mała popularność. Na rynku jest mała ilość egzemplarzy. Ale jeśli takowy trafimy, to z pewnością nie będzie on zajechany. Dla mnie czarny koń zestawienia. No i na dzisiaj to już wszystko. Już wkrótce kolejne zestawienie, tym razem kompaktów do 15 000. Zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów, komentowania oraz subskrybowania kanału. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!